Cześć, z tej strony Michał z Daleko w Świat. A dzisiaj zabieram Was na trawers Bilu Yangtou. To są dwie góry wpisane na tajwańską listę, tak zwaną listę 100 szczytów. Jest to lista 100 szczytów powyżej 3000 metrów, które można legalnie zdobyć. Jest tu więcej szczytów powyżej 3000 metrów, ale dostęp do niektórych jest zabroniony. A jeżeli chodzi o te dwa szczyty, nie należą do najtrudniejszych, ale podobno dają w kość. Dzisiaj w stronę Bilu muszę przejść 8,5 km po w miarę płaskiej drodze przez las, tam zanocować i to jest ostatnie miejsce, nocleg przed Bilu, to jest ostatnie miejsce, w którym można nabrać w ogóle wody. I dalej jutro wspinaczka, tyle że bardzo ostra, bo samo podejście na Bilu na 1700 metrach długości zmieniamy wysokość o 800 metrów, także będzie hardcore. Jeżeli chodzi o same góry na Tajwanie, jest tu dużo trudniej niż w Polsce. Do wiele szczytów trzeba się wybrać na kilkudniową wyprawę. Akurat Bilu Yangtou to tylko dwudniowa, choć zalecane są 3 dni. Ale wiele gór wymaga na przykład 5, 6, 7-dniowej wyprawy i to bez możliwości uzupełnienia zapasów po drodze. A Tajwańczycy nie mają, sorry za mój oddech, ale jestem na 3000 metrów. Tajwańczycy nie mają czegoś takiego jak nasze schroniska. Są takie wiaty tylko, w których trzeba zarezerwować miejsce i można tam spać. Nie trzeba wtedy nosić namiotu, ale akurat na tym trawersie, na którym jestem, nie ma takiej wiaty, więc trzeba ze sobą wszystko nieść, łącznie z namiotem. A co ciekawe, na Tajwanie, żeby bronić góry przed zbyt dużą turystyką masową, jest limit wejść często. Więc trzeba aplikować na specjalnej stronie internetowej o pozwolenie, permit, żeby wyjść w góry. I na niektóre góry permit jest przyznawany, jeżeli są miejsca w schroniskach. Jeżeli jest taka góra, jak ja tutaj dzisiaj idę i trzeba, w schroniskach oczywiście, w tych wiatach, jeżeli jest taka góra, na jaką ja właśnie idę dzisiaj, czyli nie ma wiaty, a po prostu trzeba mieć permit, żeby mieli twoje dane w razie czego, żeby wiedzieli, kogo szukać i z kim się kontaktować, bo uzyskując permit musisz podać numer alarmowy do jakiejś osoby, którą znasz. I kolejna sprawa jest taka, że jeżeli jesteś w miejscu, gdzie nie wolno biwakować i są tylko te wiaty, to liczba wejść jest ograniczona ilością osób, które mogą zanocować. Więc nie jest tak jak w Polsce, że jutro mam wolne, to pojadę może w góry i po prostu pójdę. Nie. Trzeba wystąpić o permit, o pozwolenie i dopiero wtedy będzie można iść w góry. Najszybsze permity są właśnie na takie góry, na jakie ja tutaj dzisiaj idę. Maksymalnie można się zgłosić o taki permit tydzień przed wycieczką. Bo tam tydzień przed wycieczką, ale na przykład na takie góry jak najwyższa góra na Tajwanie, Yushan, tam już trzeba się zgłosić przynajmniej miesiąc wcześniej i tam jest losowanie miejsc i grup, a tam pojedyncze osoby raczej nie dostają permitu. Także tak to wygląda na Tajwanie. Tak, to pokażę Wam, jak wygląda trekking, jak wyglądają góry. Mam nadzieję, że się spodoba i zachęci do przyjazdu na tą niesamowitą wyspę. A jeżeli już tutaj mieszkasz, bo przypuszczam, że osoby mieszkające na Tajwanie też będą oglądać ten filmik, no to zachęcam Cię do odwiedzenia gór, bo bardzo wiele ludzi mieszkających w Tajpej nigdy w życiu w góry się nie wybrało. Czemu? takiej dygresji, dlaczego zawsze na blogu truję Wam o bezpieczeństwie w górach.
Tutaj na górze Bilu w grudniu zeszłego roku miała miejsce bardzo nieprzyjemna sytuacja. Mianowicie grupa ludzi wybrała się, żeby wejść na szczyt Bilu. Nie znali się, a po prostu zebrali się razem, żeby zaoszczędzić na transporcie. To jest bardzo popularne na Tajwanie, bo wejścia na szlaki są w bardzo opuszczonych miejscach. No i zaczęli się rozdzielać. Najpierw dwie dziewczyny zostawili, bo były zbyt wolne. Potem jedna z tych dziewczyn zdecydowała, że ona jednak ich dogoni i zostawiła tą ostatnią. I słuch o niej zaginął. Znaleziono ją 3 dni później martwą z hipotermią. Pomyliła szlaki, zupełnie nie wiedziała, jak się odnaleźć w górach. Nie miała zielonego pojęcia o nawigacji, ani skąd przyszła, ani dokąd idzie, taki typowy niedzielny turysta. No i niestety na Tajwanie, w górach jest tak, że nie ma zasięgu telefonicznego. Jeżeli ktoś nie ma map offline, nie ma naładowanego telefonu, bądź nie ma papierowej mapy, to być może szlaku nie znajdzie. Szlaki też nie są tak gęsto ułożone jak w Polsce, więc zgubić się tutaj jest znacznie łatwiej. Akurat ten szlak, na którym jestem, jest stosunkowo łatwy, ale mimo wszystko dochodzi do takich przykrych wypadków. I tutaj też jest wpływ COVID-a. Tajwan się odciął, nie ma COVID-a, ale zaczęto uprawiać turystykę domową. No i mnóstwo ludzi, którzy nigdy w życiu nie powinni znaleźć się w górach, zaczęli chodzić po górach. I tajwańskie służby ratownicze miały w tym roku, w poprzednim roku 2020, 3 razy więcej zgłoszeń niż w poprzednich latach, więc widać stan przygotowania takich właśnie niedzielnych turystów na wysokie, niebezpieczne góry. Także uważajcie na siebie i pamiętajcie, zawsze dbajcie o własne bezpieczeństwo w górach. Na Tajwanie najczęściej w górach oznaczenia szlaku nie są malowane na drzewach tak jak w Polsce, tylko są wieszane tego typu wstążki. Jak tutaj możecie widzieć na drzewie. Żółte, czerwone, jakieś szmatki. Zrobiłem mały postój na uzupełnienie kalorii. Jest już po pierwszej, od śniadania nic nie jadłem. Co się je na Tajwanie? To jest zarąbisty przysmak. Ryż, owinięty w wodorost, a w środku tuńczyk z cebulką. To jest po prostu świetny, ale nadaje się tylko na pierwszy dzień wędrówki, bo bez lodówki się zepsuje. No to jestem, dotarłem do pola namiotowego. 2 godziny 40 minut takim powolnym kroczkiem z miejsca, gdzie wystawił mnie autobus. No i jutro podbijamy górę Bilu i Yangtą. Zobaczymy, jak to będzie. Tak wygląda miejsce kempingowe. Ktoś rozwiesił płachty, więc można się fajnie pod płachtą rozbić. Dzięki temu nawet jakby padał deszcz, to będę miał suchy namiot, więc fajnie się go też będzie zbierać rano. Chciałem wstać bardzo wcześnie rano, tak jak na przykład o 4 i zacząć iść, ale wiem, że szlak zaczyna się od praktycznie pionowej ściany w górę. Tutaj gdzieś za chwilę się ta ściana zacznie. To nie chcę tam dawać czadu po ciemku, więc wstanę sobie spokojnie o 5 i jak zacznie świtać leciutko, gdzieś tak w 5:45 powinienem ruszyć. Że do jutra.